Cześć, z tej strony Anastazja, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z tygodniem śniadań. Mam wolny cały tydzień, także pomyślałam, że będzie to dobry pomysł, żeby właśnie taki odcinek nagrać. Właśnie, jeżeli znudziły Wam się już Wasze śniadania, jeżeli szukacie czegoś nowego, no to mam nadzieję, że Was zainspiruję i Wam pomogę. A dzisiaj mamy poniedziałek, jest już 9:22. Ja przed chwilą skończyłam swój poranny trening, przebrałam się i jestem już naprawdę głodna. Także teraz zabieram Was do kuchni i robimy śniadanie. Tydzień rozpoczęłam od swojego ulubionego śniadania, czyli od owsianki, a dokładniej karmelowego budyniu owsianego. Do garnka dodałam 30 g mąki owsianej, 150 ml mleka, około 100 ml wody i erytrytol. Następnie w szklance wymieszałam łyżkę karmelowego budyniu z 50 ml mleka, ja użyłam migdałowego, ale możecie również dodać zwykłe. I wlałam to do gotującego się budyniu owsianego. Gdy budyń owsiany był już gotowy, to wymieszałam 50 g serka wiejskiego z 50 g proteinowego puddingu karmelowego, który sama zrobiłam, ale oczywiście możecie taki kupić w Biedronce. Owsiankę przełożyłam do miski, na wierzch dałam ten karmelowy serek wiejski, pokruszone ciasteczko, banana, maliny i masło orzechowe. Dzisiaj zrobiłam sobie karmelowo-ciasteczkowy budyń owsiany, więc sobie go spróbuję. Wyszedł przepyszny, tylko jest już trochę zimny. Prawda przez to, że nagrywałam i to mi zajęło po prostu dużo czasu, ale tak, to jest po prostu idealny. W sumie nie pamiętam, kiedy owsianka mi nie smakowała. Hej, witam Was we wtorek. Ja jak zwykle jestem już po porannym treningu. No, ale teraz przyszła pora na śniadanie, bo jest już w 9:30 prawie. Dzisiaj miałam zaplanowane pankejki bananowe, ale no niestety nie mam bananów. Jak zawsze u mnie w domu jest góra bananów, tak teraz nie ma ani jednego. Ale to dlatego, że po prostu byliśmy na tym wyjeździe i jeszcze nie zdążyliśmy pojechać nigdzie na większe zakupy. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu uda mi się dostać banany, bo chciałam Wam ten przepis pokazać na te pankejki, ale niestety nie mam podstawowego składnika, także zrobimy sobie omleta. Właśnie w niedzielę na obiad zrobiłam sobie takiego puszystego i był naprawdę przepyszny, także dzisiaj postaram się odtworzyć ten przepis. Żeby zrobić takiego omleta trzeba naprawdę dużo cierpliwości, bo musi on się smażyć na małym ogniu pod przykryciem, ale najpierw musimy ubić białka. Na początku oddzieliłam 2 białka od żółtek, ale do tego przepisu potrzebowałam tylko jednego żółtka, a białka oczywiście ubiłam. Do żółtka dodałam 80 g serka wiejskiego, zamiennie możecie użyć skyru, 15 g odżywki białkowej, zamiast niej dodajcie po prostu mąkę, 15 g waniliowego proszku budyniowego i pół łyżeczki proszku do pieczenia. Możecie dodać również jakieś słodzidło, ja akurat wybrałam erytrytol i na końcu jeszcze stopniowo dolewałam wodę. Gdy moja masa miała już odpowiednią konsystencję, to dodałam ubite białko i ostrożnie wymieszałam. I teraz chyba najważniejsza część, czyli smażenie. Pamiętajcie, aby smażyć na natłuszczonej patelni na małym ogniu pod przykryciem. I gdy omlet będzie już ścięty na bokach, zaczną się pojawiać bąbelki, to wtedy możecie go ostrożnie obrócić. W międzyczasie w szklance wymieszałam 70 g skyru z 30 ml proteinowego szejka i 10 g orzechowej odżywki białkowej. Zamiennie dodajcie 5 g kakao i jakieś słodzidło. Wyłożyłam to na usmażonego omleta, dodałam ciepłe maliny, borówki, masło orzechowe i czekoladową polewę, którą zrobiłam z kakao, wody i syropu klonowego. Może nie wyszedł najładniejszy, ale na pewno będzie dobry. Jest naprawdę przepyszny. Jak możecie zauważyć, w środę byłam w innej kuchni niż zwykle, bo nocowałam u mojej siostry i stwierdziłam, że na śniadanie zrobię sobie granole z patelni. Na początku rozgniotłam jednego banana, do tego dodałam jedno białko, 30 g płatków owsianych, 5 g kakao i 10 g odżywki białkowej. Usmażyłam to na lekko natłuszczonej patelni, trochę to rozdrobniłam na właśnie takie mniejsze kawałki. I moją granolę z patelni podałam z jogurtem, a na górę dałam krem pistacjowy, krem orzechowo-czekoladowy, truskawki i borówki.
Dzisiaj mamy czwartek, jest już 9:30. Ja oczywiście zrobiłam swój poranny trening i teraz bierę się za robienie śniadania. Jak już wspominałam, bardzo chciałam ostatnio zrobić te bananowe pancake'i, ale niestety nie miałam bananów, a wczoraj byłam na zakupach i kupiłam wszystkie potrzebne składniki, także dzisiaj sobie je zrobimy. Mam też dużo różnych owoców, także właśnie sobie je dam na górę i ogólnie do tego przepisu najlepsze są banany już takie dojrzałe. Ja niestety takich nie mam. Jedne to są w ogóle prawie całkiem zielone, ale te drugie w sumie chyba się nadadzą. Będzie mi je trochę ciężej zgnieść, ale dam radę. No, także zabieram się za robienie pancake'ów. Na samym początku rozgniotłam 60 g banana, dodałam jedno jajko i 60 g bananowego jogurtu pitnego. Zamiennie możecie dodać jogurt naturalny. Następnie wsypałam 30 g mąki, 10 g odżywki białkowej i pół łyżeczki proszku do pieczenia. Pancake'i smażyłam na lekko natłuszczonej patelni na średnim ogniu z obu stron. A później przygotowałam krem bananowo-orzechowy, czyli w szklance rozgniotłam 50 g banana i wymieszałam go z 10 g masła orzechowego. Witam Was w piątek. Dzisiaj już mamy ostatni dzień przepisów na śniadania i w ogóle w tym filmiku jeszcze nie zrobiłam żadnego śniadania na słono, bo jestem osobą, która naprawdę bardzo rzadko je słone śniadania. Zawsze na słodko jakieś owsianki, omlety, pancake'i, naleśniki i tam jakieś inne. No ale wiem, że dużo osób woli właśnie śniadania na słono, a ja ostatnio kupiłam wędzonego łososia, awokado, mam też ciemny chleb i stwierdziłam, że zrobię taką pastę z awokado z jajkiem. No dodam łososia, ogórka, pomidora i zobaczymy, co tam jeszcze mam w lodówce. Robiłam to bardzo dawno temu, ale pamiętam, że mi to naprawdę smakowało. Także chciałabym dzisiaj ten przepis odtworzyć. Teraz muszę ugotować jajko. Mam nadzieję, że wyjdzie mi na twardo, bo ostatnio jak gotowałam, to myślałam właśnie, że będzie na twardo. Gotowałam je 10 minut, tak jak było w internecie, a wyszło miękkie. Także dzisiaj będę gotować je trochę dłużej i mam nadzieję, że wyjdzie. A więc na początku ugotowałam jajko i wzięłam się za robienie pasty z awokado, czyli rozgniotłam pół awokado, dodałam do tego 40 g serka wiejskiego, ale moim zdaniem lepiej tutaj smakuje taki serek biały Almette, no ale chciałam wykorzystać już ten serek, który miałam otwarty. No i oczywiście doprawiłam solą i pieprzem. Gdy jajko było już ugotowane, pokroiłam je na mniejsze kawałki, dodałam do tej pasty z awokado i wszystko dokładnie wymieszałam. W tym przepisie możecie wykorzystać jaki tylko chleb chcecie, ale moim zdaniem najlepiej będzie tutaj smakował właśnie ten żytni bez drożdży, jak go kupiłam w Biedronce. Jeżeli chodzi o moje dodatki, to na górę dodałam łososia, pomidora i ogórka. Jak to spróbowałam, to po prostu poczułam, jakbym jadła sushi. Jest naprawdę przepyszne, także jeżeli lubicie śniadanie na słono, to musicie to zrobić. Także to już wszystkie przepisy, które dla Was dzisiaj przygotowałam. Zapraszam Was na mojego Instagrama oraz TikToka, nazwy znajdziecie w opisie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku.